Dzień dobry, moi drodzy przyjaciele. Zdecydowałem dzisiaj nagrać o tym, dlaczego ja uciekłem akurat do Polski. Chyba ten temat nie jest bardzo ciekawym i ja nagrywam to tylko dla swoich subskrybentów, którzy często mnie pytają o różnych rzeczach i ja mam bardzo dużo na duszy, więc ja chciałbym o tym wszystkim odpowiedzieć. Ja nawet nie mam żadnego scenariusza, więc wszystko co ja powiem to co ja mam w duszy. Poza tym wszystkim zawsze macie do mnie dużo pytań i ja nie wiem jak odpowiedzieć na wszystkie pytania razem. Chociaż szczerze mówiąc ja staram się odpowiadać wszystkim. Czasami to masakra, czasami to ciężko, ale moim zdaniem to jest szacunek do człowieka i ja nie wyobrażam sobie jak można komuś nie odpowiedzieć w komentarzach. Ja wierzę w to, że gdybym ja miałbym miliony tych komentarzy, ja nawet wtedy znalazłbym czas, żeby odpowiedzieć wszystkim, bo każdy komentarz jest dla mnie jak złoto. Kiedy ja byłem małym, ja lubiłem oglądać filmy, ja lubiłem czytać książki i przez całe życie, przez całe dzieciństwo ja zajmowałem się akurat tym. Nawet nie grałem z dziećmi na ulicy, nawet nie miałem żadnych przyjacieli, bo ja nawet nie wiedziałem jak z nimi rozmawiać, w jaki sposób. I ja zawsze byłem dla nich obcym, oni zawsze byli obcymi dla mnie. Więc wszystko co ja miałem w życiu to były filmy i książki. Akurat dzięki tym książkom ja dowiedziałem tyle o różnych krajach, ja dowiedziałem tyle o Polsce. A kiedyś mój tato oglądał polskie filmy, on bardzo lubi polskie filmy i ja nie wiem dlaczego ja zacząłem oglądać razem z nim. I ja tak bardzo przyzwyczaiłem do tych filmów, że zacząłem naprawdę wierzyć w to, że świat musi wyglądać akurat tak, jak w polskich filmach. Ale ja jestem z kraju muzułmańskiego, więc ja mieszkałem w zupełnie innym kraju i ja nie mogłem zrozumieć, dlaczego to tak. Dlaczego wszystko wygląda inaczej, dlaczego ludzie wyglądają inaczej, dlaczego ludzie są inni w tym kraju. Kiedy ja byłem mały, ja nie byłem w stanie to zrozumieć. Teraz już rozumiem, że to była inna rzeczywistość, inny świat, inni ludzie, inne doświadczenie. Jakiś czas temu ja przestałem myśleć o Polsce i po prostu żyłem całe życie, ale rozumiałem, że ten kraj nie jest dla mnie, bo przez cały czas było mi bardzo ciężko, przez cały czas nie mogłem dogadać się z ludźmi, nie mogłem znaleźć przyjaciół, nie mogłem znaleźć nawet prawdziwej miłości. Chociaż szczerze mówiąc kiedyś znalazłem, ale to bardzo dramatyczna historia. I byłoby niefajnie rozmawiać o tym akurat w tej chwili. Przez całe życie ja myślałem, że coś ze mną nie tak, że być może jestem chory, albo być może mam jakiś problem z komunikacją do ludzi i tak dalej. I przez całe życie miałem tyle kompleksów, serio. Ale zawsze wierzyłem, że być może kiedyś ja znajdę taki świat, gdzie wszystko będzie inaczej, gdzie ludzie zaczną mnie rozumieć. I jakiś czas temu jeden mój przyjaciel powiedział mi, że Polska jest fajnym krajem, bo on mieszka w Polsce już 7 lat i zaczął codziennie do mnie pisać, że ja muszę pomyśleć o tym, żeby wyjechać do Polski. Ale to było ciężko dla mnie, to było straszne dla mnie wyobrazić, że jestem w innym kraju, w zupełnej samotności i nie mam nikogo, ale nagle zrozumiałem, że ja i w swoim kraju nie mam nikogo. Nawet moi rodzice, bliscy ludzie, nawet oni mnie nie rozumieli. I ja pamiętam, kiedy ja po raz pierwszy powiedziałem matce, że ja chcę pojechać do Polski, ona miała takie reakcje, że a co ty tam będziesz robić? Kto cię będzie tam potrzebował? Jak ty znajdziesz przyjaciół, miłości? Jak ty znajdziesz swoje miejsce w tym kraju? Bo jesteś innym dla nich. Być może naprawdę tak, być może naprawdę jestem inny, ale moim zdaniem jestem takim jak wy. Po prostu trochę bardziej dramatycznym. Było bardzo ciężko żyć w świecie, gdzie wszystko cię denerwuje, gdzie ludzie cię denerwują, nawet język cię denerwuje. Ja byłem takim anarchistą. Chciałbym powiedzieć więcej o swoim kraju, ale to nie za bardzo bezpieczne nawet dla mojej rodziny. Ale możecie po prostu w Google przeczytać, co my tam mamy, jaka u nas władza, jak to wszystko wygląda. Mogę powiedzieć tylko, że walczyłem przez całe życie.
to było bardzo ciężko. To było bardzo ciężko moralnie, to było bardzo ciężko fizycznie. I ja wiedziałem, że jeśli ja zostanę w swoim kraju, że kiedyś to będzie dla mnie koniec. Będę albo w więzieniu, albo ktoś mnie zabije, albo ja kogoś zabiję. I więc zacząłem powoli myśleć o tym, żeby pojechać do Polski. I w samym początku ja chciałem po prostu przyjechać, żeby pracować gdzieś na fabryce, bo dla mnie nie było żadnej różnicy. Ja myślałem, że lepiej ja będę nikim tutaj, niż królem u siebie w kraju. I ledwo zacząłem się uczyć polskiego. Ja miałem zamiar, żeby pochodzić do mojej nauczycielki kilka miesięcy i tyle mnie wystarczy do pracy. Ale ledwo zacząłem chodzić do swojej nauczycielki, ona powiedziała, że ja mam zdolność do języków, że wszystko mnie będzie dobrze. Moim zdaniem to najlepsza nauczycielka w moim kraju, najlepsza nauczycielka w Azerbejdżanie i ja nie wiem, być może ona mnie słucha, być może nie, ale Samira Hanum, pani Samira, dziękuję bardzo za wszystko. Pani jest najlepszym człowiekiem w moim życiu, prawda, ja nigdy tego nie zapomnę. No i moja nauczycielka powiedziała, że ja mam zdolność do języków i będzie lepiej, jeśli ja postaram się zacząć studiować w Polsce. Czyli zaczynać od studii, a nie zaczynać od pracy ciężkiej. Ja w sumie lubię pracować, bo w swoim kraju ja pracowałam przez cały dzień, 12 godzin w dobę i zarabiałam grosze. Cóż na przykład 700-800 złotych. I możecie mnie uwierzyć, to nic dla mojego kraju, bo w moim kraju wszystko kosztuje drożej. No i w końcu zdecydowałem, że będę studiował w Polsce. Zacząłem się uczyć języka. Zacząłem cały czas oglądać polskie filmy. 2 filmy w dzień. Przynajmniej 2 filmy w dzień w ciągu pół roku. Starałem się znaleźć ludzi, znajomych, kogoś z Polski, żeby porozmawiać przez telefon i naprawdę robiłem to. Przez cały dzień starałem się rozmawiać z kimś. Nawet w domu wszyscy mówili, że przestań, ile można. Przez cały dzień słuchamy, jak to rozmawiasz po polsku. Bo było bardzo ciężko im przyzwyczaić do tego, jak brzmi ten język. Ja uwielbiam język polski, ale w porównaniu z moim językiem, w porównaniu z językiem tureckim, brzmi nie tak miękko, bo nasze języki brzmią trochę miękko, bo nawet mój akcent ten wschodni, chyba zauważyliście, że on jest takim miękkim chyba trochę. No i zacząłem się uczyć. Zacząłem paralelnie próbować dowiedzieć coraz więcej o Polsce, chociaż i tak wiedziałem dużo. I w jakimś momencie, w jakimś czasie zrozumiałem, że ja nawet zaczynam myśleć po polsku. Że ja uwielbiam wasze żarty, ja uwielbiam wasze memy, ja lubię wasze dziwne wyrazy. I czasami mieliście wyrazy, które brzmiały tak samo jak po rosyjsku, a rosyjski jest moim drugim native językiem, więc było bardzo łatwe przyzwyczaić do waszych wyrazów, było bardzo łatwe zrozumieć, jak budować zdanie, w jaki sposób budować zdanie, jak budować zdanie w stylu sarkazmu na przykład. I złapałem to za szybko. Straszne dla mnie było, kiedy ja miałem egzamin, bo to była taka rozmowa kwalifikacyjna i musiałem po prostu porozmawiać z ludźmi i udowodnić im, że ja jestem normalny, ale to było bardzo ciężko, bo było straszne. To był online wywiad, tam było kilka osób, profesorowie i tak dalej. I o Boże, jak było mi straszno. Ja z góry powiedziałem im, że proszę Państwa wybaczyć mi mój okropny język polski, bo ja nie umiem rozmawiać po polsku. I ja powiedziałem to tak szybko. Oni zaczęli się uśmiechać i powiedzieli, że hej, przecież dobrze rozmawiasz. I ja nie wiem dlaczego, zamiast tego, żeby rozmawiać o nauce, ja zacząłem mówić o tym, jak ja bardzo kocham ten kraj, jak ja chcę tam mieszkać i tak dalej. I ja pamiętam, jak moja nauczycielka potem powiedziała, że to był mój błąd, że to im się nie spodoba, że wyglądałem jak wariat, ale Boże, jakim szczęśliwym byłem, kiedy oni naprawdę zadzwonili do mnie.
kiedy oni naprawdę powiedzieli, że czekają na mnie, że wysyłają zaproszenie dla mnie, to był najszczęśliwszy dzień w moim życiu. A kiedy tylko przyjechałem do Polski, ja nawet nie wierzyłem, że ja jestem tutaj. Kiedy zacząłem po raz pierwszy rozmawiać z Polakiem na lotnisku, Boże, to niesamowite uczucie. Ja nie wiem, jak wytłumaczyć, być może to coś takiego jak pierwszy seks naprawdę. Nawet chyba kiedy miałem pierwszy seks w swoim życiu, to nie było tak przyjemne jak pierwsza rozmowa z Polakiem w Polsce, w Warszawie. I od razu zauważyłem, że ten człowiek na lotnisku zaczął bardzo miło mnie traktować. Pomyślałem, że być może to jakiś przypadek i tyle. Ale spotkałem kolejne fajne osoby, kiedy zamówiłem taksówki, a potem kolejne fajne osoby, kiedy pojechałem do akademiku i zacząłem powoli rozumieć, że ludzie są bardzo miły. Być może tylko wobec mnie, być może ja mieszkam w swoim różowym świecie, ale to tak, to fakt. Ludzie naprawdę bardzo miły. Nie mam co robić z tym, to fakt i tyle. Od początku ja myślałem, że to mi się wydaje, że ludzie są bardzo miły, ale zacząłem sprawdzać więcej, rozmawiać z ludźmi i rozumiałem, że to naprawdę tak, że ludzie naprawdę są bardzo miły. Dziwne było to, że do tej pory ja słycham takie pytanie jak dlaczego ty lubisz ten kraj? Dlaczego ty lubisz Polskę? Jaki ty masz zamiar? Jaki ty masz plan? Co ty tam kombinujesz? Ja nic nie kombinuję, moi drodzy. Ja nic nie kombinuję. Ja naprawdę przyjechałem z piekla. Nawet sobie nie wyobrażacie, z jakiego piekla uciekłem. Wy nawet nie potrafilibyście zamieszkać tam chociaż na dzień. Wy moglibyście tam zwariować po prostu. Oczywiste, że dla mnie Polska jest rajem. Oczywiste, że dla mnie wszystko tutaj jest niesamowite. Jesteście wolnym, dumnym narodem. Macie wszystko, czego potrzebujecie. Macie normalne zarobki, macie normalne ceny. I uwierzcie mnie, ja mogę nazwać przynajmniej 180 krajów, gdzie jest gorzej niż w Polsce. A jeśli jest 180 krajów, gdzie jest gorzej niż w twoim kraju, to automatycznie znaczy, że twój kraj jest normalnym. Więc błagam, przestańcie narzekać, prawda? Im dłużej ja mieszkałem w Polsce, tym więcej ja rozumiałem, że ten kraj jak lustrze mojej duszy. Wszystko, co ja oczekuję, ja dostaję. Wszystko, o czym ja myślę, ja dostaję. Ja spotykam wszystko, ja trafię na to wszystko, o czym ja myślę. I tak cały czas, bez przerwy, codziennie. I każdy nowy dzień był dla mnie jak bajka. Każdy nowy dzień. Wszystko, co jest dla was czymś zwykłym, dla mnie to było cudem. I nawet do tej pory ja nie mogę przyzwyczaić do niektórych zwykłych rzeczy. A nawet kilku dni temu ja prawie dostałem mandat, bo paliłem w miejscu publicznym. Chociaż nie zauważyłem, ja myślałem, że tam jest śmietnik i tam można palić. I kiedy ja zacząłem rozmawiać z policjantem, im bardzo się spodobało to, że ja rozmawiam z nimi po polsku. Więc oni powiedzieli, że dobrze, mogę iść do domu. Ale to tylko na pierwszy raz i to niesamowite. Jak ja mogę to nie doceniać? Jak ja mogę nie lubić tych ludzi? Potem to niemożliwe nie lubić tych ludzi, to niemożliwe nie lubić ten kraj. No i chciałbym na wszelki wypadek coś dodać. Ludzie często piszą o tym, że ja nie chcę pracować i tak dalej. Uwierzcie mi, ja marzę o tym, żeby zacząć pracować. Gdziekolwiek, nie ma znaczenia gdzie. Po prostu mieć chociaż trochę stabilności w życiu. Wiedzieć, że chociaż coś będę miał. Wiedzieć, że chociaż będę miał szansę tutaj zostać. Niestety ja, dopóki nie mam zezwolenia do pracy, ja nie wiem, ile razy ja muszę to tłumaczyć. Ja nie wiem, dlaczego ludzi tak obraża, że ja dostaję stypendium. Przecież inni studenty też dostają. I Polaki to dostają. Ale szczerze mówiąc, ja zrobiłem więcej rzeczy, żeby być tutaj. Polak nie zrobił nic, bo on już jest tutaj, tak? A ja musiałem sprzedać wszystko, co mnie było drogo. Prawda, sprzedać wszystko, co mnie było drogo, żeby po prostu mieć trochę kasy, żeby przyjechać do tego kraju. Bo nawet bilety kosztują bardzo drogo. W 5-6 razy drożej niż w Polsce. I
Straciłem dużo rzeczy, żeby być tutaj. Napisałem pracę naukową, żeby być tutaj. W tej chwili piszę pracę naukową, żeby być tutaj. I ja prawda już nie wiem, co mam zrobić, żeby zasługiwać na to, żeby być tutaj. Prawda. Wiem, gdyby ja urodziłbym się Polakiem w tym kraju, nie miałbym żadnych problemów. Nikt nie powiedziałby, o, dostajesz stypendium. Nasze podatki, nasze podatki. Jakie podatki? Jutro ja będę pracował i też będę płacił podatki. I to znaczy, że ja muszę narzekać. To znaczy, że ja muszę mówić coś złego o kimś, kogo nie znam, prawda? Nie wiem. Dla mnie jest ciężko kogoś krytykować. I ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie krytykują mnie. Nawet zdenerwowało mnie to, że ja nagrałem 10 filmików, gdzie ja mówiłem o tym, że ja bardzo kocham Polskę, że to cudowny kraj, że to jest najlepszy w moim życiu. No wy znacie. I tylko w ostatnim filmiku spróbowałem powiedzieć coś o wadach. I to było lajtowe, to nie powiedziałem nic złego. Nawet w tym filmie ostatnio powiedziałem, że Polska jest cudowna, że uwielbiam ten kraj i tak dalej. Ale nie, niektórzy ludzie zaczęli od razu pisać, wracaj do siebie. Ale kiedy ja chwaliłem ten kraj, ja dostałem to samo. Po co ty chwalisz ten kraj, bo to nie tak. Ja czasami nie rozumiem, co ja mam powiedzieć, żeby ludzie są zadowoleni. Więc chyba lepiej po prostu mówić to, co ty masz w głowie. Co ja próbuję robić cały czas. Ja zawsze próbuję być szczerym. I dla mnie to jest taki szok, że ludzie często mnie pomagają, że ludzie wysyłają do mnie kasy, bo nawet miałem takie chwile, że nie miałem kasy i w ogóle nie miałem nastroju, ale przypadkowo dostałem kasy, przypadkowo jakaś pani wysłała do mnie kasy i ja nawet nie uwierzyłem w to, że to możliwe, bo tam było naprawdę dużo kasy. No moim zdaniem tam było naprawdę dużo kasy, być może dla Polaka to i nie jest dużo, ale ja naprawdę byłem w szoku. I ja chciałbym po prostu podziękować wszystkim, kto wysłał mnie chociaż trochę kasy, wszystkim, kto chciał mnie pomóc. Niestety ja nie potrafię powiedzieć wszystkie imiona, ale postaram się. Na przykład pani Małgorzata Puć. Życzę tobie wszystkiego dobra. I wysłała 50 zł. Dziękuję bardzo. Pan Michał Jedrzejowski. Przepraszam, jeśli niepoprawnie przeczytałem. Jędrzejowski. Wysłał mnie trochę kasy na Nutellę. Dziękuję bardzo. Pani Renata Ewa Fidos wysłała do mnie kasę. Pani Alicja Lipińska. Prezent noworoczny 50 zł. Dziękuję bardzo. Pani Angelika Krzyczka. Dziękuję bardzo. Pani Anna Majchorawska-Agacka. Na paczkę fajek. To było ważne, bo fajek mi zawsze brakuje. Pana Anni Działak. Dziękuję ślicznie. Prawda, potrzebowałem tego. Góra Wojciech Lech. To chyba pan. Dziękuję panu. No i pani Dorota Świetliczka. Pani Dorota Świetliczka wysłała mnie największej kasy. Ja nawet nie uwierzyłem w to. Dziękuję bardzo za to i to będzie dla mnie pomoc, żeby nagrać kolejny filmik w Krakowie. Bo ja marzyłem pojechać do Krakowa, ale nie miałem na to kasy, ale teraz ja to zrobię dzięki pani. Dziękuję pani. Pani Klaudia Weber. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Bonifaciuk. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Lejman. Dziękuję panu. To wszystko, co znalazłem w tej chwili. Jeśli ja kogoś zapomniałem, to proszę mi wybaczyć. Nie chciałbym, żeby tak było, ale trochę ciężko czytać i szukać w tej apce coś, bo tam takie małe literki, a ja jestem przed mikrofonem i trochę ciężko to czytać. Po prostu chciałem wam wszystkim podziękować. Nawet nie chodzi o kasę, to nie kwestia kasy. Ja po prostu zauważyłem, że ludzie mają miliony wyświetleń, ale oni czasami nie mają tyle komentarzy, ile mam ich ja. I Boże, ja naprawdę zaczynam rozumieć, że moje audytorium
Ludzie, którzy mnie oglądają, moi subskrybenty to po prostu najlepsi ludzie na świecie, bo każdy z nich próbuje brać udział w moim życiu, każdy z nich próbuje mnie pomóc albo napisać jakiś naprawdę ciekawy komentarz. Zawsze jesteście obok, zawsze jesteście ze mną. Jak już powiedziałem w poprzednich filmikach, ja czuję, że jesteście częścią mojej rodziny i dziękuję bardzo za to wszystko, prawda. Czasami aż plakać mi się chciał. Akurat z tego powodu zdecydowałem, że dzisiaj nie będę nagrywał swój twarz, bo nie chcę, żeby to wyglądało bardzo dramatycznie. Dziwne, że ludzie mogą być takimi bliskimi do ciebie. Ja mam tyle subskrybentów, którzy piszą do mnie, z którymi ja rozmawiam, jak z przyjaciółmi. Ludzie, którzy dają mi jakieś rady, pytają mnie, co tam u mnie, jak się czuję, czy wszystko u mnie leci. Boże, to jest tak niesamowite. Jestem sam w tym kraju, przyjechałem sam do tego kraju, ale mam tylu ludzi wokół. Dobrze, nawet jeśli nie wokół, w internecie gdzieś, ale ja ich mam. Ja nie czuję, że ja jestem samotny i to dzięki wam, dziękuję bardzo. I znów chciałbym dodać w końcu. Tak, ja potrzebuję kasy, bo bardzo ciężko mnie wszystko robić. Ale to sprawa każdego człowieka. Wysyłać coś albo nie wysyłać, prawda? Ja nie rozumiem, dlaczego dla kogoś to jest takim dramatem. Każdy wspiera kogoś, kogo może. Kiedy na przykład ja przyjechałem, a ja próbowałem wspierać ludzi na rzutkę.pl i nawet kiedy nie miałem kasy, ja wysyłałem. Starałem się wysyłać kasy, pomagać komuś, pomagać chorym ludziom. Ja nawet wysłałem kasę do faceta, który sobie chciał kupić PlayStation 5. Ja pamiętam, jak ja w pierwszy miesiąc to zrobiłem. Ja trochę niepoprawnie policzyłem swoje kasy i w sumie zostałem bez kasy w końcu tego miesiąca, bo próbowałem pomóc ludziom. I moim zdaniem ja zrobiłem poprawnie. Bo ja nie wiem, kiedy ja spałem w nocy i myślałem sobie, że ja komuś pomogłem, Boże, to było tak przyjemne po prostu rozumieć to. I ja nie rozumiem, dlaczego kogoś obchodzi, że ktoś próbuje mnie pomóc. Dlaczego to kogoś obraża? Dlaczego dla kogoś to jest taki dramat? Ludzie, my i tak mamy tyle żółci w naszym życiu. Po co robić tak, żeby tej żółci było więcej? Nawet was kocham. Nawet ludzie, którzy piszą cały czas jakieś obrzydliwe rzeczy. Ja rozumiem, że ja nie w stanie napisać wam nic złego. Nawet kiedy mam coś złego w środku, ja chcę to napisać. Ja wiem, że nic mnie za to nie będzie, bo ten człowiek naprawdę zasługuje na to. Ale nie. Boże, ja po prostu nie potrafię to zrobić. Nie wiem dlaczego. No nie umiem ja to robić. Nie umiem. Nie wiem, czy ja potrafiłem powiedzieć to, co ja chcę. To, co miałem w głowie, czy nie. Bo było bardzo ciężko coś powiedzieć, coś mówić bez scenariusza. Ale ten filmik ja nagrałem akurat dla swoich subskrybentów, żeby odpowiedzieć na kilku pytań, żeby powiedzieć coś więcej, żeby powiedzieć trochę więcej to, co ja mam w swojej duszy, w środku. Bo cały czas rozmawiam tylko o Polsce, tak? Pomyślałem, że być może chociaż jeden raz można powiedzieć wszystko, coś o sobie, coś o sobie i nie wiem, co już powiedzieć. Dziękuję bardzo, że jesteście. Każdy dzień pierwsze, co ja robię, to sprawdzam wasze komentarze. Ja wiem, że to jest trochę dziwne, ale w tej chwili dla mnie to jest najważniejsze i mam nadzieję, że zawsze tak będzie. Dziękuję, że jesteście i piszcie mnie. To naprawdę przyjemne. Im więcej piszecie, tym bardziej mi jest miło. Do zobaczenia.